Oto Aquaterra 41 mm w wersji z małą sekundą. Cześć, Mateusz z tej strony i dzisiaj chciałem Wam poopowiadać trochę o zegarku, którego premiery się absolutnie nie spodziewałem, myślę podobnie jak większość, ponieważ Aquaterra od zawsze była kolekcją zbyt dużą, żeby ktokolwiek mógł ją ogarnąć. Jeszcze przed premierą tych modeli z małą sekundą liczyła sobie bez mała ze 150 wariacji. Po premierze małej sekundy myślę, że dobili gdzieś do około 200. Przyznaję, że mnie ta premiera nieco zaskoczyła, aczkolwiek nie powinna. Powinienem był to przewidzieć. W końcu to było takie typowo omegowe zagranie. Skoro mamy ofertę za dużą, w której klient się gubi, no to co lepszego można zrobić, jak dodać kolejne kilkadziesiąt wariantów i podnieść ceny, bo trzeba też zaznaczyć, że te modele z małą sekundą są droższe niż standardowa Omega Aquaterra z sekundą zamontowaną centralnie. Ale odstawiając tutaj złośliwości na bok, muszę powiedzieć, że jest to moja ulubiona wersja tego zegarka. A to dlatego, bo zegarek ten rozwiązał mój największy problem z linią Aquaterra. Z linią, którą ja bardzo lubię od lat, ale nie mogłem dobrać sobie rozmiaru. 41 zawsze wydawała mi się za duża, natomiast 38, którą miałem parę lat temu, troszeczkę za mała. 41 po prostu optycznie przytłaczała mój wielki nadgarstek, wielki, bo ma aż 16,5 cm. Ale ten nosi się inaczej, ten nosi się mniejszym niż jego wymiary sugerują i na pewno mniejszym niż ta standardowa Aquaterra. Wszystko dzięki tym drobnym zmianom w designie, jakie pojawiły się na tarczy. Przede wszystkim mamy tutaj kontrastowy pierścień wokół indeksów godzinowych. Sprawia on, że ta główna część tarczy jest po prostu dużo mniejsza i na nadgarstku robi to różnicę. Sam zegarek sprawia wrażenie mniejszego. Motyw tego pierścienia jest też powtórzony na tarczy małej sekundy, która jest nieco niżej niż tarcza główna. Jest ozdobiona fajną polerowaną ramką. Ramką też wykończony został datownik, co zdaje się być dość historycznie ważnym aspektem dla użytkowników Aquaterra, więc fajnie, że w tym temacie Omega dowiozła tym razem. Wymiary tego zegarka to dokładnie 41 mm w średnicy, fajne kompaktowe 47 mm lak to lak, 20 mm szerokości paska, co na pewno ucieszy takich paskomaniaków jak ja. No i dość kontrowersyjne 13,5 mm grubości. I ten ostatni wymiar zawsze mi przeszkadzał w tych zegarkach. Uważam, że takie time-only zegarki nigdy nie powinny przekraczać 12 mm. Aczkolwiek w praktyce ja tego problemu nie odczuwam. Zegarek nosi się płasko. Niemniej moje pozytywne odczucia tego faktu nie zmieniają. Omega robi zegarki za grube i myślę, że powinniśmy to podkreślać i powinniśmy na to marudzić. Być może ktoś kiedyś z tego jakieś wnioski wyciągnie i dostaniemy w końcu Aquaterrę, która może z Datejustem rywalizować także grubością. Jeśli chodzi o pozostałe parametry zegarka, to kontynuowany jest tutaj trend dostarczania nam więcej niż moglibyśmy oczekiwać. Tak jak grubości mamy troszkę więcej niż ktokolwiek chciałby widzieć, cena jest wyższa niż ktokolwiek chciałby zapłacić. Tak, odporności na wodę i magnetyzm dostajemy więcej niż ktokolwiek kiedykolwiek będzie potrzebował. Co jest niewątpliwie ogromnym plusem tego zegarka. W końcu to jest model sportowy i w tym aspekcie nikogo nie zawiedzie. Z trendu wyłamuje się tylko luma, która w tym zegarku została zastosowana jak jakiś nieśmieszny żart. Jest jej mnóstwo na indeksach i praktycznie nic na wskazówkach. W efekcie jedyne zastosowanie dla tej lumy, jakie przychodzi mi do głowy, to takie, że w ciemnościach ktoś może użyć jej do zlokalizowania swojej ręki w przestrzeni. Nie wiem, być może ktoś potrzebuje takiej funkcjonalności. Ja wolałbym, żeby tej lumy tutaj w ogóle nie było, bo ona się zwyczajnie w świecie nie sprawdza. Zresztą sami spójrzcie na te trzy zegarki. Dwa z porządną lumą i Aquaterra w środku.
I teraz wyobraźcie sobie, że próbujecie z tej Aquatery odczytać godzinę w środku nocy, kiedy wasze oczy jeszcze potrzebują trochę czasu na wyostrzenie wzroku. W środku mamy certyfikowany przez Metas mechanizm serii 8900. Gwarantuje dokładność chodu na poziomie 0 do 5 sekund na plusie dziennie. Możemy go oglądać przez przeszklony dekiel. Jest to jeden z ładniejszych mechanizmów w tym przedziale cenowym moim zdaniem. Oczywiście wykończenia są dość oszczędne, ale nikt tutaj chyba nie oczekuje ręcznej obróbki. Dzięki zastosowaniu jednego wzoru na całym mechanizmie i wachniku patrzy się na niego całkiem przyjemnie. Wielki plus też dla Omegi za to, że nie informują nas o tej certyfikacji ani o innych parametrach zegarka na tarczy. Oczywiście nie za bardzo mają gdzie, bo jej dolna część jest okupowana przez tą małą sekundę, ale jestem przekonany, że Rolex wymyśliłby, gdzie jeszcze kilka linii tekstu zmieścić. Mechanizm ten ponadto umożliwia nam indywidualne ustawianie wskazówki godzinowej, co w teorii może być przydatne dla osób podróżujących do innej strefy czasowej. Wiecie, lądujecie gdzieś daleko stąd na lotnisku i możecie sobie ustawić godzinę bez zatrzymywania samego zegarka, żeby nie stracić tej synchronizacji z zegarem atomowym, którą na pewno zrobiliście przed samym wylotem. Jeśli chodzi o wykończenie koperty, to ja je oceniam bardzo wysoko. Mam wrażenie, że to, co dzisiaj prezentuje Omega, to taki szczyt możliwości masowej, wielkoskalowej, mechanicznej obróbki. Natomiast jeśli chodzi o tarczę, o wykonanie elementów tarczy, to uważam, że tutaj Omega po prostu zamiata konkurencję. Ja wiem, że dzisiaj takim uznaniem cieszą się zegarki Grand Seiko. Ja sam mam jeden model Grand Seiko aktualnie i miałem kilka w przeszłości i owszem, to robi na mnie wrażenie. Ale uważam, że Omega też nie ma się tutaj czego wstydzić i spokojnie można ją stawiać obok. Mam jednak drobne zastrzeżenia co do bransolety i nie chodzi mi tutaj o brak mikroregulacji, który owszem jest obiektywnie minusem tej bransolety, aczkolwiek mi jakoś specjalnie nie przeszkadza, bo umiem sobie ją fajnie dopasować do mojego nadgarstka. Mi bardziej przeszkadza zbyt ostre wykończenie krawędzi. Nie jest ono ostre do tego stopnia, żebym ja to jakoś odczuwał w czasie użytkowania, ale przejeżdżając palcem po tych krawędziach, aż mnie kusi, żeby samemu je trochę zeszlifować. Uważam, że w tym przedziale cenowym jest to już trochę niedopuszczalne. A jeśli już jestem przy bransolecie, to muszę nadmienić, że kupiłem ją osobno, bo zegarek w tej konfiguracji jest dostępny tylko na pasku gumowym. I pasek ten uważam, że jest jednym z najlepszych w całej branży, nie tylko w tym przedziale cenowym. Nie tylko jest super wygodny, co jeszcze wygląda rewelacyjnie i zawsze świetnie spasowany z tarczą, zarówno kolorystycznie, jak i wzorem. Do poruszenia zostały mi jeszcze dwa tematy, których uniknąć się nie da. Pierwszym jest porównanie do Datejasta. Zwykło się uznawać Aquaterę za tańszą alternatywę dla Rolexa, ale uważam, że dzisiaj jest to po prostu błędne z dwóch powodów. Przede wszystkim są to jednak różne zegarki. Aquatera to zegarek wybitnie sportowy, o dość ekstrawaganckim designie, czasami nieco krzykliwy, zwłaszcza ta wersja z małą sekundą. Małą sekundą, która zazwyczaj kojarzona jest z zegarkami eleganckimi. Tutaj tej elegancji nie dodaje nie sama mała sekunda, tylko te wszystkie zmiany, które przy okazji zastosowania małej sekundy zaszły. Datejust to natomiast zegarek o ponadczasowej, klasycznej elegancji, który raczej nigdy nie wyjdzie z mody. I choćby z tego powodu mnie osobiście ciężko Aquaterę stawiać obok jako alternatywę. Jeśli już miałbym szukać jakiejś alternatywy dla Datejusta w katalogu Omegi, to byłby to Globemaster. Drugą jest kwestia ceny. Dzisiaj ten zegarek na gumie kosztuje 34 000. W cywilizowanych krajach za podstawową wersję Datejusta zapłacimy podobnie. W cywilizowanych, bo wiecie, my jesteśmy skazani na kruka i ich cinkciarsko-lichwiarski przelicznik walutowy, więc u nas
Datejust kosztuje jednak więcej. Ale ja z ceną Aquatera mam jednak pewien problem. Jeśli ktoś siedzi w zegarkach choć kilka lat, to pamięta te zegarki jako kosztujące wyraźnie mniej niż Datejust, no i wyraźnie mniej niż dzisiejsza cena Aquatera. Tymczasem podrożały one znacząco, a nie dostaliśmy nic w zamian. Jakość jest ta sama, gwarancja ta sama, certyfikaty te same. Więc czasy, w których Aquatera było budżetową alternatywą dla Rolexa, dostarczającą niemalże to samo za sporo mniejsze pieniądze, niestety już dawno minęły. Dzisiaj to jest kolejny drogi zegarek i mnie osobiście ciężko tę jego metkową cenę usprawiedliwić. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do końca. Nie będę nikogo zachęcał do subskrybowania, bo nie mam pojęcia, czy ja tu kiedykolwiek coś jeszcze nagram. Ale mam nadzieję, że dzisiaj się podobało. Dzięki, cześć.